Wracam do Warszawy. Sama jestem w przedziale. No, myślę, że jest 8 osób w całym wagonie, albo z 6 ogólnie. I wszyscy siedzą w jednym przedziale. Także reszta przedziałów jest wolna. Dobry w pociągu międzynarodowym. Miałam właśnie Wam powiedzieć, prosiliście mnie, jak zorganizować taki wyjazd zagraniczny. Zawsze po Europie latam samolotem. Jestem pierwszy raz na wyjeździe zagranicznym pociągiem. Na przykład pociągiem jechałam gdzieś tam w danym kraju, jak byłam, no to po kraju, ale nigdy tak, żeby z Polski pojechać gdzieś za granicę pociągiem. No w Czechach chyba tylko kiedyś, jakieś 25 lat temu, ale to też nie było z Polski, bo przesiadałam się znaczy już w Czechach, przeszłam przez granicę i dopiero później wsiadałam w pociąg. No pierwszy raz jadę za granicę pociągiem na taką odległość. I teraz tak, ja miałam lecieć w ogóle samolotem, ale w związku z tym, że no, lubię koleje i lubię podróżować po Europie, po świecie, to sobie tak pomyślałam, że jak już tak bardzo lubicie koleje, to ja pojadę pociągiem. Zamiast lecieć do Budapesztu przez tam niecałą godzinkę, to pojadę pociągiem 11 godzin, 10-11 razy więcej. Ale nagram Wam pociąg, pokażę Wam i ogólnie ja lubię jeździć koleją, więc no, dla mnie to takie dwa w jednym. Podróżowanie i ta kolej, nowe zamki, jesteśmy na stacji, zobaczcie, ja mówię na tą lokomotywę wóz strażacki. To musimy się zdecydować, gdzie chcemy podróżować. Na przykład ja na Skyscannerze, na tej wyszukiwarce przeglądam oferty samolotem. No i nic takiego nie znalazłam na dni, które mi pasują. Chciałam najpierw lecieć do Włoch, później z Włoch zmieniłam trochę kierunki, ale tylko po Europie. No nie miałam czasu akurat więcej. To nie było możliwe nawet lecieć gdzieś daleko, chociaż na pewno bym wolała polecieć gdzieś, nie wiem, Tajlandia, Kambodża na przykład, niż po Europie, bo ja wolę takie dalsze kierunki, ale z powodu ograniczonego czasu mogę tylko na razie po Europie, dopóki tam się sytuacja też nie uspokoi, żeby pojechać gdzieś dalej. I szukałam sobie na Skyscannerze, ale niestety nie znalazłam kierunków, które mi odpowiadają i w których nie byłam. Były tylko kierunki w tych, w których byłam, więc nie chciałam jeszcze raz lecieć w te same miejsca, jeszcze zdążę. I pomyślałam, że koleją by fajnie było, bo kolej transsyberyjska odpada, wszystkie koleje na wschód to samo odpadają, więc pomyślałam, że może wybrałabym się właśnie do Budapesztu, bo jest pociąg, no a ja nie byłam. I weszłam na stronę PKP Intercity i znalazłam właśnie do Budapesztu. Fajne połączenie pociągiem takim rano, gdzie chciałabym w wagonie gastronomicznym sobie spędzić też trochę czasu. Akurat mi się trafiło, że kupiłam bilety w super promo po 90 parę złotych, na powrót ta sama cena. Wiem, że samolotem można za 100 zł w obie strony nawet oblecieć do Budapesztu, chociaż ja akurat takich nie znalazłam cen, ale tam około 300 zł do 400 za Budapeszt można zapłacić z samolotem. Bilety, które zakupiłam w super promo, nie ma możliwości zwrotu, więc ja wiedziałam, jak z podróży ktoś chce zrezygnować, no to nie ma zwrotu pieniędzy, ale ja nigdy nie rezygnuję, więc
zakupiłam te bilety i od razu sobie zarezerwowałam hotel. Hotel sobie rezerwuję zawsze tak, żeby mieć blisko takich różnych, zależy na co patrzę, ale w zasadzie chciałam mieć przy dworcu Nugatti. Bardzo blisko miałam, jeżeli na przykład w hotelu nie ma śniadań, to chciałabym mieć, właśnie sobie przeglądam mapy i patrzę sobie, ewentualnie McDonald's, bo jest dobra kawa. Zawsze wybieram sobie hotel, żeby był blisko, powiedzmy, dworca czy lotniska. Jeżeli się nie da, to najlepiej właśnie blisko takich właśnie dojazdowych. No i blisko, wiadomo, jakiś tam gdzie można zjeść śniadanie, jeżeli w hotelu nie ma, a najbardziej mi zależy na lokalizacji, a później patrzę na resztę. Zarezerwowałam sobie hotel no i pojechałam. Pokażę Wam, na jakich stronach zarezerwowałam. Oczywiście wybieram się jeszcze kolejami może do Wiednia. Byłam w Wiedniu, ale no, autobusem byłam w sumie w Wiedniu. Nie leciałam samolotem i nie jechałam pociągiem. Byłam autobusem kiedyś, bardzo dawno, na wycieczce. Tak, i w Pradze też byłam autobusem i w Pradze byłam 2 razy nawet autobusem byłam pociągiem, także czeskim. No i tak ogólnie Budapeszt, żeby tak dobrze zwiedzić, na przykład wynajętym samochodem, to wystarczy w 1 dzień, może 2, ale żeby tak na spokojnie, komunikacją, to tak ze 3 dni, żeby wszędzie wejść. Niektórzy wchodzą do muzeów, ja nie wchodzę raczej do muzeów, chyba że naprawdę rzeczywiście jest bardzo interesujące, to tak, ale nie mam czasu na muzea, ja bardziej wolę miasta zwiedzać, jakieś takie w ogóle zabytki takie na zewnątrz, nie w muzeach. Komunikację miejską bardzo lubię też pociągi, no i w ogóle pojazdy szynowe, metro, tramwaj. Przemieszczać się lubię zwiedzać, nagrywać, lubię się dobrej kawy napić i dobre jedzenie zjeść, więc stawiam na to najbardziej, a muzea to na samym końcu, chyba że rzeczywiście naprawdę jest coś takiego ważnego, no Muzeum Historyczne w Budapeszcie, ja niestety tam nie poszłam, nie chciałam już jakby popadać w taki stan przykrości i tam nie poszłam, bo jednak historię znam i ominęłam to muzeum, ale na pewno godne odwiedzenia. Natomiast dlatego nie poszłam, bo przechodząc przez uliczkę, przechodziłam przez te fontanny i tam był pomnik też i oczywiście zdjęcia więźniów, no i oczywiście jakieś buty, walizki i ja nie chciałam już do muzeum iść, więc tylko to zobaczyłam i po prostu już nie chciałam więcej nic widzieć. Byłam też na dzielnicy żydowskiej. Dzielnica żydowska jest blisko Rakoczy, gdzie miałam hotel. Przechodziłam koło synagogi, bo byłam tam w pobliżu na nogach i przez właśnie żydowską dzielnicę, no synagoga oczywiście tam była i wszystkie restauracje żydowskie i tak dalej. To polecam, bo ja na przykład czasem lubię pójść do takiej restauracji i zobaczyć jak to jest. I na pewno polecam Kazimierz w Krakowie. To naprawdę bardzo, bardzo fajna dzielnica, taka właśnie, taki klimat poczuć można, taki dziwny. No i na pewno na żydowskiej dzielnicy byłam w Odesie, bo to są takie miejsca ciekawe, czasem biedne, czasem takie stare, ale no warto zobaczyć. Odnosząc się właśnie do wyjazdów takich, planuję kolejny wyjazd, być może samolotem, bo już teraz można łatwiej podróżować oczywiście. Do Budapesztu polecam, bilety w super promo kupowałam 2 tygodnie chyba wcześniej, albo około 10 dni wcześniej,
były w super promo, w najtańszej cenie, nie ma zniżek, tylko jedyna cena jest dla wszystkich, czyli chyba dzieci, dorosłych, no wszystkich niepełnosprawnych, nie ma żadnych zniżek, nie ma nic, jest tylko jedna cena, właśnie taka promocyjna. Na pewno będę chciała się przyjechać do Wiednia, do Austrii, zobaczyć pociągiem, jak to jest, no i do Berlina pewnie też, bo ja byłam samolotem, a w Berlinie mam jeszcze do zobaczenia parę miejsc, które no nie zdążyłam zobaczyć w 2 dni, a byłam w Berlinie tylko na weekend. To jest fajne takie zobaczyć, tak? Samolotem tego nie zobaczymy, to też. To chyba wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Buziaczki, pa!